No, pchnijmy. Cześć, tutaj Gabi i Siemo z Siemu Trip. Zapraszamy Was na odcinek, podczas którego chcemy Wam pokazać jedno z najciekawszych znalezisk w naszym bułgarskim domu. Byliśmy bardzo zaskoczeni, kiedy pierwszy raz oglądaliśmy ten dom i... Tu się wchodzi, otwiera drzwi, zapala światło, a tu fura. Stary trabant. To zobaczyliśmy w garażu. Dodam, że ten odcinek będzie bardzo mocno motoryzacyjny, bo skupimy się na trabancie. Nówki sztuki. Dzisiaj będziemy przeprowadzali po południu akcję Uwolnić Trabanta, ale żeby to mogło dojść do skutku, to Siemo musi tutaj zrobić miejsce, żeby w ogóle odgruzować ten garaż, żeby dało się go wyjąć. Więc tona syfu, kolejna tona syfu wylatuje na dwór. Masakra. Ile tu jest śmiecia. To wszędzie. Masakra. Jeszcze 2 godziny temu ciężko było tutaj wejść, bo było sporo śmieci. Siemo to wszystko uprzątnął. Z ciekawszych rzeczy, oprócz oczywiście samochodów, w garażu znajduje się też radio z gramofonem, które mamy nadzieję wkrótce uruchomić. Są też zdjęcia byłego właściciela i różne inne ciekawostki, na przykład stary podnośnik do samochodów przyda się do Trabanta. Ale przejdźmy do gwoździa tego odcinka i odsłońmy po raz pierwszy. Nie robiliśmy tego bez Was. Uj. Oto nasz Trabant. Jak go wyprowadzimy na zewnątrz, to opowiem, skąd w ogóle się tutaj wziął. Spróbujemy napompować koła, ale nie wierzę w to, bo stał tutaj 15 lat albo coś koło tego. Wyjeżdżamy zaraz. Muszę wsiąść do środka. Najpierw musiałem dać tutaj koc, bo śmierdzi tu okrutnie zwierzętami. Tak, oto Trabant widzi słońce pierwszy raz od, no nie wiemy ilu lat, ale wielu, zapewniam Was. Ale motor, panie. Koła to się skręciły? Tato przeniósł ten samochód. Z jednej strony nie mogę się doczekać, aż tam wsiądę, ale z drugiej, jak Siemo mówił, jak bardzo tam śmierdzi w środku, to mam nadzieję, że będzie mi dane tam wsiąść dopiero jak wszystko to posprzątamy. No, widać, że gruba robota przed nami, żeby w ogóle go doczyścić, żeby fajnie wyglądał. A jeszcze grubsza robota, żeby go doprowadzić do tego, żeby jeździł, bo zamierzamy z niego zrobić tutaj wiejski autobus, środek transportu publicznego. I codzienne, po prostu codzienny środek komunikacji. Środek transportu na zakupy. Zaczynamy przygotowania do tego, żeby ten samochód w ogóle wyczyścić. Na szczęście jeden z foteli da się wyjąć w sposób taki, że po prostu go wyjmę. Syf jest niemiłosierny, ale trudno się dziwić. No, dzięki temu będzie po prostu łatwiej tu cokolwiek wymieść, żeby móc posprzątać, więc zabieramy się za to.
uśmieszki. Misiu, ciekawe z którego jesteś roku, Misiu. Ale myślę, że bardzo stare, fajne są takie zabawki, których teraz już w ogóle nie ma i nawet nie przypominają czegoś podobnego. Trabant 601, rocznik nieznany, a jak się staliśmy jego właścicielami, powiem na zewnątrz, bo na tyle śmierdzi, że nie wytrzymam tylu zdań na jednym wdechu. Otóż oglądaliśmy dom, którego staliśmy się właścicielami i w którym mieszkamy. I podczas oglądania garażu okazało się, że stoi w nim jakiś samochód pod plandeką. Zerkamy, tam kawałeczek dosłownie odkryliśmy, patrzymy, Trabant. No i piszemy do właścicielki, że kupimy chatę, ale razem z Trabantem. Niestety okazało się, że Trabant należał do wujka. Wujkowi się zmarło przedwcześnie i nie powiedział, gdzie zostawia dokumenty, więc nie mamy oficjalnych papierów na to. Mam tylko oświadczenie właścicielki, że ona mi jako prawowita spadkobierczyni zostawia ten samochód i będziemy go pewnie kiedyś próbowali zarejestrować, ale do tego jeszcze jest naprawdę długa droga, bo najpierw musimy się ogarnąć z tym, żeby on w ogóle zaczął jeździć, nie mówiąc o tym, żeby zaczął wyglądać i tym się dzisiaj zajmujemy. Ale proszę, Made in German Democratic Republic. Cerata jak stąd ja bym zostawiła, żeby odrysować drugą. Będą mi się śniły te szczurze bobki. Ja myślałam, że Trabant nie jest metalowy. Mamy dowód na to, że Trabant wcale nie jest całkowicie plastikowy, jak to wszyscy mówili. Proszę, oto i rdza. Niektórzy mówią, że nie wcale, że on jest plastikowy, tylko że jest z płyty pilśniowej, czy tam jakiejś takiej paździerzowej, o. Myśleliśmy, że wyjmiemy fotele co najwyżej, odkurzymy i jakoś to będzie, ale po pierwsze syf jest tak duży, że trzeba to porządnie wysprzątać, żebyśmy się nie brzydzili pracować przy tym samochodzie. To jest pierwsza rzecz, a druga rzecz jest taka, że jeżeli się da coś rozebrać i wyczyścić, to należałoby to zrobić, żeby potem być zadowolonym z tego, co się zrobiło, więc działamy. Mam nadzieję, że te haczyki, znaczy, że ich nie popsuję jakoś, bo trochę na siłę to robię, ale nie wiem jak inaczej. Możemy tam gipsy tapicerskie później. Wiele nie trzeba, żeby to zrobić na nowo i raczej nie będziemy dążyć do zachowania oryginałów, bo nie zamierzamy tym jeździć na zloty klasyków, ani stawiać tego samochodu w muzeum, tylko chodzi nam o to, żeby to było czyste, a nie obsrane przez szczury, więc zachowujemy formatki, a potem się będziemy bawić w dobór materiałów. Im więcej czasu spędzamy przy tym samochodzie, a umówmy się, minęły może 2 godziny, a raczej krócej, tym bardziej uważamy, że trzeba go doprowadzić do takiego stanu, żeby jeździł. Na razie pierwsze mycie w trakcie. Pierwsze mycie to znaczy takie, żebyśmy mieli pewność, że nie ma tam pozostałości tych obrzydliwych kup. Na pewno trzeba będzie jeszcze to bardzo dobrze wypolerować, wyczyścić i powyciągać wszystkie części i pomyć, ale od czegoś trzeba zacząć i to dzisiaj robimy, to dzisiaj pokazujemy. Fantastyczny nasz bułgarski dorobek, bardzo się cieszyliśmy i cieszymy nadal, że wraz z domem kupiliśmy ten samochód. Jak na pierwszy ogień to tyle, na dzisiaj będziemy już kończyć pierwsze prace. Mycie było naprawdę wstępne, więc prosimy o wyrozumiałość w komentarzach, to będzie jeszcze doszorowane szamponem i tak dalej.
Chcieliśmy go przede wszystkim odgruzować i zobaczyć, czy coś z tego będzie. Uważamy, że nie jest w takim najgorszym stanie i na przykład, nie wiem, czy pamiętacie jeszcze nasze odcinki, kiedy odrestaurowaliśmy kampera Mercedesa kaczkę, to miejscami był w gorszym stanie niż ten samochód, chociaż wiadomo, no tutaj sporo czyszczenia nas czeka. Ok, uszczelki trzeba trochę ogarnąć, bo po myciu woda się wylała, ale uważam, że takie rzeczy to nie są problemy, tym bardziej, że tak jak wspominałam, no nie będziemy, nie wiadomo co z tym samochodem robić, chcemy po prostu doprowadzić do tego, żeby jeździł. Mamy ruchomość i nieruchomość i jest to faktycznie perełka, którą warto będzie zachować. Jeżeli znajdziemy jeszcze w naszym garażu i innych zabudowaniach gospodarczych jakieś ciekawe sprzęty, to na pewno w kolejnych odcinkach Wam je pokażemy. Na pewno wkrótce będziemy też się zajmować tym samochodem i będziemy Wam to relacjonować, także trzymajcie kciuki, żeby udało się go kiedyś w końcu odpalić i normalnie używać. Tak jak mówiłam, wiejski autobus miejski to będzie ten Trabant. Dzięki, że nas oglądaliście i do zobaczenia w przyszłym odcinku.